Muszę powiedzieć, że tak, po pierwsze ja byłem przekonany, że idziemy do powstania przegranego. To było dosyć bardzo rzadkie, ale tak, ja po pierwsze miałem takie, od małego takie nastawienie mi się jakoś wyrobiło na to, żeby krytycznie myśleć. Po drugie, mój przyjaciel był w ekipie przygotowującej broń w magazynach przed wydaniem jej w godzinie W. I wiedziałem, na kilka dni przed powstaniem wiedziałem dokładnie, z czym pójdziemy do powstania. Byłem pewny, że przegramy w ciągu 1-2 dni powstania, że to się skończy po prostu rzezią. No ale nie ma rady, no przecież nie zostawię kolegów, żeby ich wyrżnęli, a sam się nie będę nigdzie chować, ale było to bardzo nieprzyjemne. Potem ku mojemu zdumieniu biliśmy się przez 2 miesiące, prawda? Co trochę wynikało stąd, że Niemcy w pierwszych dniach, kiedy mogli nas zdusić, nie zauważyli chyba tego i wśród nich był popuch i bałagan jeszcze większy niż w oddziałach Armii Krajowej, które strasznie przetrzepane, wykrwawione 1 sierpnia. Z trudem, ale się pozbierały, prawda? I były te 2 miesiące. No tutaj to, że tak powiem, można albo pisać książkę, albo w ogóle, albo nie ma co opowiadać, prawda? No. Tu taki szturm, inny szturm, tu koledzy giną, przyjaciele giną, jakieś walki patroli, to na przedpolach to jakieś większe akcje, bombardowania, no to wszystko właściwie się nie nadaje do takiego opowiedzenia po prostu. To takie zupełnie co innego by się okazało w stosunku do tego, co to było, gdy się tak opowiada. No i pod koniec powstania, kiedy Niemcy zaczęli szturm na Mokotów, zostałem ciężko ranny, miałem pogruchotano lewą rękę. Byłem ciężko kontuzjowany w głowę. Do dzisiejszego dnia neurologicznie się leczę z tego powodu. Czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem, prawda? Różne są okresy. Już wtedy byłem, kiedy ten szturm się zaczął, już byłem odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany na starszego strzelca. Nie jest to wysoka ranga. Ranny zeszedłem do kanałów. Doba w kanałach, no to najpotworniejsza rzecz, jaka mi się w życiu wydarzyła. Bo zeszedłem gorączkujący, z pewnymi trudnościami poruszania się w kanale ze względu na tę rękę. Tam zatruty, prawda, większość kolegów, którzy tam się znaleźli w tych kanałach, to była zatruta, to znaczy to objawiało się halucynacjami głównie. Zupełnie regularnymi, prawdziwymi halucynacjami. Wyszedłem na SS-manów, którzy zamiast mnie rozstrzelać, zmienili mnie opatrunek, przemyli rękę wodą i odprowadzili na punkt zborny. Bardzo tacy, punkt zborczy, tacy bardzo, bym powiedział, mili chłopcy, moi rówieśnicy, którzy uważali, że akurat nie ma powodu mnie rozstrzeliwać, tylko że trzeba mi pomóc. A to były prawdziwie SS-mani to byli. To był najlepszy moment, żeby mnie pozbawić życia, bo byłem tak zobojętniały i tak mi było wszystko jedno. I ani żalu, ani strachu nie było. Już nigdy nie miałem i chyba nie będę miał szans, żeby umierać tak spokojnie i obojętnie. Nie poszedłem do obozu jeńców, dlatego że zacząłem podawać się za ludność cywilną, a Niemcy radnymi się mało interesowali. Przeleżałem potem w szpitalu w Łowiczu, aż do ofensywy, która tutaj ogarnęła tej ziemi i Łowicz również, a ręka mi się dopiero zrosła gdzieś w maju. Wróciłem do Warszawy z odnalezionymi rodzicami i doszedłem do wniosku, że trzeba się pouczyć trochę.
Trochę koledzy się podnajdywali, ci, którzy nie byli w obozach, nie znaleźli się w obozach jenieckich. Trochę się poskrzykiwaliśmy, potem niektórzy już zaczęli wracać i doszliśmy w wyniku wspólnych takich narad odbywanych do wniosku, że już ani nas nie stać, ani kraju nie stać na to, żeby próbować jeszcze raz. Tylko teraz przeciwko nowemu okupantowi. To znaczy wszyscy byliśmy zgodni, że mamy do czynienia z nowym okupantem, że nic dobrego nas nie czeka w gruncie rzeczy, ale że już nie da rady przygotowywać nowego powstania, którego byśmy i tak nie wygrali, że jedyna rzecz to kto ma zawód, niech już pracuje, kto dopiero zdobywa zawód, niech się uczy. No, i trzeba kraj odbudować, że to wszystko. Jednym słowem taki zupełnie rzetelny pozytywizm. I w rezultacie znalazłem się na studiach polonistycznych. Maturę po wojnie teraz robiłem.